Witajcie, ja się nazywam Michał Dudkowski i to jest mój kanał YouTube. Słuchajcie, przepraszam za przerwę w blogach, ponieważ dla tych, co nie wiedzą, byłem na Madagaskarze przez 2 tygodnie i tam był troszeczkę utrudniony problem z nagrywaniem i z robieniem wszystkiego. Też kręciłem materiał dla Was, więc z tego miejsca chciałbym przeprosić. I dzisiaj, jak co piątek, ale będzie to poniedziałek, nagrywam raport z naszej budowy. Osobiście jestem troszeczkę podłamany, ale to zaraz Wam powiem, jak będziemy oglądać film z budowy. Dzisiaj obejrzymy 2 tygodnie z listopada. Pamiętajcie, że listopad dla Filipin był ciężkim miesiącem, ponieważ przechodziło dużo tajfunów, bardzo dużo padało i też na budowie nie widać za dużo zmian. Ale żeby nie przedłużać, od środy prawdopodobnie pojawią się już filmy z Madagaskaru. My za parę tygodni lecimy na Filipiny, tam pogonić ich grubo, żeby było gdzie przyjechać, prawda, i już coś robić. Ogólnie no nie jestem zadowolony. Jak widzicie, jestem troszeczkę opalony, słońce mnie spaliło. Wierzcie mi, temperatura na Madagaskarze w porównaniu z temperaturą i słońcem na Filipinach to jest nic. Madagaskar to jak Kenia czy Etiopia. Po prostu leje się żar z nieba i myślisz tylko, żeby wrócić do klimatyzacji, a przynajmniej schować się w cień. Na Filipinach tego aż tak bardzo się nie odczuła, przynajmniej dla mnie takie porównanie. Co prawda najgorsze słońce, jakie widziałem, było w Kenii. Tam po prostu wychodziłeś na zewnątrz i od razu jakbyś był poparzony. Zaczynamy od komentarzy i lecimy po kolei z komentarzami, a później obejrzymy raport z budowy. Dzisiaj chyba ułożyło mi się jakieś 35 minut, więc zobaczymy, co tam zrobili i poopowiadam Wam trochę. Więc pierwszy komentarz. Joanna Kowalska 5917. Michał, oglądam Cię od niedawna. Czy opowiesz kiedyś o tym, jak poznałeś swoją żonę Filipinkę i co czułeś, gdy zobaczyłeś się pierwszy raz? Pozdrawiam Was, jesteście super rodziną. Pozdrawiamy, Joanna. Z nami Jenny teraz nie ma, bo się opiekuje dziećmi, prawda? Bo trójka dzieci, Lili, Matt i Alex są w domu, a ja muszę to nagrać dla Was, bo chcę Wam to już w poniedziałek puścić. A jest dzisiaj niedziela, więc będę miał trochę roboty. Jeśli chodzi o jak poznałem Jelly, no to poznałem w pierwszej kolejności na Facebooku do niej napisałem, jak byłem w 2018 chyba roku na Filipinach i zaczęliśmy troszeczkę rozmawiać. Po czym w momencie, kiedy byłem w Cebu, napisałem do niej, czy chciałaby się ze mną spotkać. No i umówiliśmy się w takim bezpiecznym miejscu przed molem w Lapu-Lapu. Chyba słyszycie, Lili właśnie śpiewa. Przed molem w Lapu-Lapu. No i jechała autobusem. No potem z nią rozmawiałem i opowiadała mi, że bała się spotkać, bo chodził taki mit po Filipinach, że to obcokrajowcy tam ucinają, nie wiadomo co, porywają i w ogóle. Ale za namową naszych przyjaciół, którzy z nią wtedy mieszkali, zgodziła się spotkać i zabrałem ją do restauracji. I tak się zaczynała nasza, powiedzmy, znajomość. No, dalej możecie też zobaczyć film, bo już kiedyś o tym mówiłem. Jane też mówiła na naszym blogu angielsko-filipińskim. To takie były nasze początki. Jedziemy dalej. Alina Józefiak 766. Jestem ciekawa pobytu na Madagaskarze. Kiedy będzie skończona budowa domu? Trzymam kciuki, oby jak najprędzej. Jeśli chodzi o pobyt na Madagaskarze, no to byłem 2 tygodnie, to był mój 9. raz i też ciężko się nagrywa i coś mówi, jak już się tam jest wiele razy, tak? Więc na pewno będzie dużo voice-overów, bo używałem drona we wszystkich tych ładnych miejscach. Nie byłem też wszędzie, gdzie byłem wcześniej, a gdzie chciałem użyć drona, ze względu też, że był troszeczkę niefortunny ten wyjazd. Pierwsze 4 dni spędziliśmy tak naprawdę w łazience. Wszyscy się zaraziliśmy i to tak grubo, naprawdę. Leciało z 2 dziur, temperatura, gorączka, nie wiadomo dlaczego, ale dużo mocniejszy niż jakaś tam klątwa faraona. Po tych 4 dniach razem z przyjacielem pojechaliśmy na dużą ziemię do Diego Suarez, zobaczyć Tingimeva, Tingirouge, plaże na północy Madagaskaru. Stamtąd też będzie reportaż i w ogóle pomiędzy Nosy B
a dużą ziemią. Zawsze to wiedziałem, wszystkim tak mówiłem, ale teraz zobaczyłem, to jest inny świat. Tak jakby Nosy B to było stolica i tam było wszystko, gdzie to też jest trzeci świat. Tak na dużej ziemi nie było nic, nawet asfaltu. Prawda. Zobaczcie to w materiale. Kiedy będzie skończona budowa domu? Obawiam się, że jest duży poślizg, ale do wszystkiego dzisiaj dojdziemy. W teorii powiem to później. Wszystko wam powiem. Kolejne pytanie. Marzena Romanowska, myślnik K6U. Ale jak pada i nie robią siłowni, to dlaczego nic nie robią w środku pod dachem? No też to się pytałem. Dlaczego nie? Prawdopodobnie dlatego, że nie ma materiałów. Tak to mniej więcej wypada. Będę opowiadał, jak będziemy oglądać zaraz film. Też tak uważam, że nie ma znaczenia, czy pada, czy nie. Jeśli jest pod dachem, to powinni pracować. No to normalne. Para 12 full. Zawsze ciekawiło mnie, jak to robią Filipińczycy. Czemu firmy nie mają tak zwanych koparko-ładowarek? Robota by szybciej szła. Oszczędność czasu, inwestor zadowolony. Ciekawy temat na mały biznes budowany na Filipinach. Pozdrawiamy z północy Filipin. Pozdrawiamy. Para 12 full. Wiem, że firma ta miała koparkę ładowarkę jedną, ale nie wiem, czy to była ich, czy wynajęta, bo kopali pod siłownię i pod basen i w innych miejscach też. Ale za drugim razem widzieliście, że już kopali, poszerzali, jak chciałem poszerzyć siłownię, już sami poszerzali, więc jest to racja, a dlaczego, to nie wiem. Jedziemy dalej. Doris V30. Michał, gdzie jest wejście do domu? Czy dobrze zauważyłem, że od tyłu prosto do salonu? Pozdrawiam. Pozdrawiam, Doris. Z tego, co mi powiedział tutaj firma budowlana, powiedziała, że to jest jakiś tam wymóg przeciwpożarowy. W salonie są drzwi, tak, które powiedział, że jak oddamy dom do użytku, będziemy mogli je zamurować. Ogólnie do domu są dwie pary drzwi. Jedne w salonie, tam gdzie mamy salon, aneks kuchenny, a drugie między pokojami dziecięcymi na tył domu. To by było logiczne, no bo tam będę parkował samochód, więc będę sobie wchodził od tyłu do domu. A cały przód będzie przeszklony. Ja tych drzwi też nie chciałem, też okna nie chciałem tam, ale jest. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało i co z tym zrobimy. Jedziemy dalej. Wodek Janowski napisał: witamy. A czy podbitka pod sufitem będzie, czy taki prześwit zostanie, a na podłodze chyba jakieś płytki będą i w łazience i malowanie? Pozdrawiam całą rodzinkę, miłego wypoczynku życzę. Pozdrawiam, Włodek. No tak, oczywiście, jeśli chodzi o tą przestrzeń między ścianą a sufitem, no to musi być zakryte. Będzie normalnie sufit podwieszany, no i płytki tak naprawdę w całym domu chcemy. Płytki już są wybrane, był materiał chyba z pół roku temu, gdzie wybierałem płytki, jakie mają gdzie iść. I tak naprawdę nasz dom będzie bardzo podobny do tych pokoi do wynajęcia zrobiony. Będą duże 40 albo 50 cm płytki, żeby powiększać tą przestrzeń. No i pomału wszystko będzie zrobione. Ale kiedy, to nie wiem, bo jestem trochę podłamany. Kolejne pytanie. King Wsi napisał: super, kiedy wianek, bo wiejska już zaczynam robić. No to już wiem, skąd będziemy brać kiełbasę na Filipinach. Dobrze, że wrócił i jest cały zdrowy. Pozdrawiamy naszego króla wsi z City Hallu. Kolejne pytanie. Krzynowi. Dobrze idzie, trzymam kciuki. Kiedy będzie można zarezerwować miejsce w resorcie? Planujemy wstępnie przyjechać przełom grudnia-stycznia 2024-2025. Być może święta, Nowy Rok i po Nowym Roku tak z miesiąc. Chcielibyśmy być w tym samym czasie, co wy będziecie, aby was poznać. Już się nie możemy z żoną doczekać, ale wszystko trzeba zaplanować. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam Krzynowi. Słuchaj, na pewno nie będzie to gotowe. Planowo resort miał ruszyć od 1 marca. Na dzień dzisiejszy bardzo się boję tego, że to nie ruszy. A jeśli nie ruszy 1 marca, to dopiero najwcześniej będzie mógł ruszyć 1 września. Bo my musimy tam wszystko zaplanować, wszystko zrobić, a na koniec marca wracamy do Polski. Więc to będzie i dla nas dużo większy wydatek i
No i też nie będziemy zadowoleni z opóźnienia i tego wszystkiego, co mówiłem cały czas, że 1 marca ruszamy od połowy, po feriach polskich, warszawskich, od połowy lutego będziemy robić, prawda, zapraszać znajomych, ale nie widzę tego w tym momencie. Naprawdę nie widzę i nie wiem, jak to będzie. Będę Was informował na bieżąco. Dostałem zapewnienia, że ma być skończone, ale to my potrzebujemy co najmniej miesiąc czasu, żeby przeszkolić pracowników, wystroić wszystko, żeby działało na tip-top. A jak na razie, no to zaraz zobaczycie, że dużo nie zostało zrobione. Oczywiście jeśli chodzi o spotkanie, nie ma problemu, jeśli będziemy w tym samym czasie, czy będziecie w okolicach Dumaguete, to naprawdę na Filipinach jest dużo czasu najczęściej, chyba że coś tam będzie nas goniło. Wystarczy napisać, jakoś się dzwonić. Problem tylko z tym kontaktem, prawda? Na Messengera się bardzo ciężko ze mną skontaktować, bo mam za dużo tych wiadomości. Więc jak ktoś chce, to na pewno może. My tam będziemy na pewno przez 4 miesiące, ja tylko wracam do Polski na ferie. Czy mam jeszcze jakieś? I to będzie tyle, jeśli chodzi o komentarze. Bez zbędnego czekania, przedłużania zapraszam Was do oglądania update'u z naszej budowy. Tak, to będzie część 20. 124 dzień budowy. Nasz resort ma mieć nazwę Dudkowski Resort i mieści się oczywiście w Walencji, niedaleko Dumaguete na wyspie Negros Oriental. Jak widzicie, ten kadr, powiedziałem naszej menadżerce, żeby codziennie robiła z tego samego miejsca ten sam kadr. Trochę późno jej to powiedziałem, ale już teraz będziemy po prostu mogli sobie zobaczyć dokładnie, co się dzieje. Tak jak ostatnio zaczęli robić siłownię, tutaj zbrojenie przygotowywać, tak teraz jest mało pracowników, coś tam przerzuca ziemię, jak widać. Mówię, troszeczkę jestem podłamany. Wiadomo, to nie jest też tak totalnie, że to jest ich wina, no bo ten listopad naprawdę był ciężki, jak sobie zobaczycie. 4 chyba tajfuny przeszły przez, nie dokładnie akurat przez tą część, ale przez północną część, przez Luzon. Ale jeśli tam przechodzi, no to u nas też leje. Tak widać dom, bardzo mało zmian. Tak naprawdę stelaż pod sufit pospieszany został zrobiony, ale jeszcze nie wszędzie, w salonie jest jeszcze nie zrobiony. Bardzo mało pracowników. Tutaj widzę 2. Podobno zostali wysłani na inną budowę. Chyba łącznie akurat tego dnia pracowało 4 pracowników. Tutaj jeden walczy, widzę, ze zbrojeniem. Drugi tam piasek przerzuca z jednego miejsca na drugie. No nieładnie to wygląda. Chyba już wszystkie filary, te zbrojenia filarowe już są zrobione. A tutaj jeszcze robi podstawę filaru. No to młody chłopak w ogóle. Ile on ma? Z 20 lat? Jak nie to. Co on robi, to wam nie powiem. Nie pytajcie mnie. Nasza menadżerka stara się nagrywać wszystko. O, kącik kulinarny, oczywiście popcorn w przerwie od pracy.
No 4 pracowników, jak widać. I kolejny dzień. 225 dzień budowy. O, i dzisiaj wreszcie będą wkładać filary, prawda? I mocować do podstawy. Tutaj widać, u sąsiadów też nic się nie dzieje, nic nowego nie powstaje, nic nie rośnie. U Rafała tak samo. Nic nie poszło do przodu. Dwa, 4, 6 ich tam jest. To chyba musi być ciężki taki filar, co? Takie zbrojenie. Muszą go wstawić i wyrównać, żeby wszystkie były w jednej linii, prawda? To nie takie proste. Więcej. No, 10 ich tam przy jednym filarze. Przekładają deski przez te zbrojenie, żeby go tam ustawiać teraz powoli. Mozolnie to trochę idzie, powiem wam. W kontrakcie mieliśmy napisane 150 dni, roboczych dni. Jest już 225 dzień. Odejmując nawet te 60 dni od pozwolenia na budowę i kolejne drugie 60 dni, no to jeszcze tych 150 nie ma. Ale to tutaj montują już kolejne, tak? Filarów ogólnie na siłowni będzie 8. 4 z tyłu, 4 z przodu. Cały czas rozważamy to, czy nie zrobić drugiego piętra i żeby zrobić większą restaurację. Więcej takiego miejsca dla gości. Wtedy siłownia by była na pierwszym piętrze, a na parterze by była restauracja z takim miejscem do chillowania. Jedyny plus, który mnie podtrzymuje, to że do tej pory wpłaciłem tylko 35% zaliczki na budowę, tak? Tak, Mati? Tatuś pracuje. Chcesz się do kamery przywitać? Tak. No to chodź. Zamknij drzwi, bo tam głośno. Chodź tutaj, powiedz cześć. A jeden wnuków. Tutaj masz kamerę. O, powiedz cześć tam do kamery. Cześć. Jak się nazywasz? Dobrze. Nie jak się masz, jak się nazywasz, jakie jest twoje imię? Mati. Mati. Chuja Mat, tak? No. O, i tego samego dnia zaczęło padać i mamy dwie kury. Gdzieś ta nasza budowa jest. No, ja chcę tam mieć też Filipina. Tak, to są Filipiny. No. To są Filipiny dla jedzenia. Kolejny dzień budowy, 126 dzień od podpisania kontraktu. Już widzimy, że wszystkie filary są już wstawione na miejsce. To jest dom. To będzie siłownia. Dom jest po lewej, tamto, tak.
tam budował dom teraz słownie. No taką jak mam w domu, tylko będzie większa. Tak. Popatrz, to jest taki filar. Taki słup będzie betonowy. Like nasz dom. Jak nasz dom. No. No. I tam zbudował teraz. No teraz powoli budują. Pojedziemy zobaczyć, co tam już się dzieje. Tak. Pamiętasz, byliśmy tam przecież kilka miesięcy temu. Tak. Tego dnia 226 będą robili szalunki pod te słupy. W tej chwili słychać tam walą i klecą szalunki drewniane. Co Ja narysowałeś? zrobiłem... Słońce, Tak. I glas. gras to trawa, tak? No, glas to glawy. A po jakiemu ty języku mówisz? Po polsku czy po angielsku? Angielsku. A po polsku? Gras to jak jest gras? Po polsku? Co to jest gras po polsku? Trawa. Trawa. A sam? Tak. Co to jest po polsku? Mati jest dobry. Używa troszeczkę polskiego, trochę angielskiego. Ja nie wiem. Co nie wiesz? Ja wiem, ja mam dobrze plan. O, próbują uruchomić gruchę. To jest dla chota? To jest na siłowni, tak, od foty. Chota? Tak. To było posłownie. No. Teraz próbują tą maszynę uruchomić, No. ale coś im nie wychodzi. Chyba się uszkodziła. Bo tam nie ma Nie udało mi się. Fail jest. no feld. Tak głośno. Maszyna nieuruchomiona, musi jej ręcznie rozrabiać cenę. I teraz ładują, tylko nie wiem dlaczego tak daleko od tych słupów zaczęli to robić. I muszą te wiaderka nosić teraz, żeby zalewać. Szalunek zrobiony. A nie, jeszcze szalunek nie zrobiony. Na razie zalewają same słupy, same podstawy słupów. O, to zwela tam. Wylewa tam, tak? No, wylewa tam. Wylewa. I tam może chodzić. No, z 15 cm. Tam jest nawet więcej, może ze 20 cm trzeba wylać. No. I na podłogę. No to będzie pod ziemią. O, teraz 226. Tutaj będą pokoje do wynajęcia. Tu będzie basen, gdzie jest ten dół. no, Tak. no tak. I tu będzie, teraz jest ta siłownia, którą teraz robią. A tam? No tutaj, tak, to co widzisz. No ja widziałem. No, chyba przerwę mają. O, chyba on maszynę dla tego maszyn. O, tu już zalany jeden. Ale kurczę, normalnie to powinni wziąć samochodem, przyjechać betoniarką i wylać to tam, gdzie trzeba, a nie tak To ręcznie. ta co powiedziałeś? Że robią to bardzo wolno. Bo musi być duży dom. No bardzo duży będzie, wiesz? Bo musi być o taki dom duży. No, o tutaj już widać I zagięty. szalunki przygotowują. I zagięty. No biegaj tam, biegaj. Ja nie chcę. Nie chcesz? No, Zobacz, co tam mama robi na dole i Lili. ale ja nie chcę. Chcesz oglądać tatą? Tak. Dobrze.
Wszystkie chyba wylali tego dnia. Tutaj na koniec dnia I tam jest słońce. jest słońce. No tam na górę. Tam. Tak. No taki słońce. Taki jak żółty słońce. 8 wszystkie wylane. Tak to wygląda. No tak wygląda. I tam jest glas, o taki glas i słońce tam na Trawa i górze. słońce, tak. No i trawa i słońce. Trawa, słońce, trawa, słońce. A co mama robi na dole? A tu koszulkę ma. O, przywiózł taką koszulkę Matowi z Madagaskaru. Maki Maki. To akurat z żółwiem. No. I tego mapy. 227 dzień budowy. Kącik kulinarny. Tak jak kupujemy właśnie codziennie snaki, chleb i taką orężatkę w proszku do rozrobienia z wodą. I dzisiaj zaczęli robić szalonki pod słupy już. No tak idzie to, jak krew z nosa idzie, ale robią, prawda? Bardziej mnie martwi to, że nikt, żadna ekipa nie pracuje przy domu. Ale zostaje na tamtego? Nie, Alek z nami nie jedzie, wiesz? Dlaczego? Dlaczego? Bo on musi chodzić do szkoły. A ty pójdziesz do szkoły na Filipinach. Tak. Aleks jedzie na inne szkoły, na jeszcze tamtego? No, Aleks tutaj w Polsce chodzi do szkoły, wiesz? Ty jeszcze do przedszkola chodzisz, to jeszcze możesz pobawić się trochę. Ja nie mogę, ja mogę tylko malować. To idź pomaluj sobie coś. Nie, co tutaj? Tutaj, dobrze. A ja mam kleju. Cały czas ten sam dzień. No takie zbite te szalunki, kurczę. A niebieski? Nawet nie wiedziałem, tak się robi z kawałku desek. A, bo musi I sklejek. być takiego niebieskiego. Siadaj, siadaj tutaj. Muszę widzieć, co robią. O, i ja. I ty też? No. Ej, a to co to jest? Światełko. Mogę zobaczyć z tego światła? No, teraz nie. Proszę. Biegaj tam. Zawołam się, jak skończy, dobra? A, jeszcze wszystkich nie zrobili szalunków. No, około 10 osób chyba pracuje w tej chwili. Tu 4, może trochę więcej. I to motor. Motor, no tak, no tam wszyscy jeżdżą na motorach. To podstawowy środek transportu. O, on idzie na motor. No tam każdy umie jeździć. Tam już 10 lat już możesz jeździć na motorze. No. Tata, a kupisz mnie coś takie motory? Kupisz mnie motor? Motor? A ty masz już samochód chyba swój. Ja chcę motorem samochód. No. A nie kupiłeś jeszcze samochód, ale kupiłeś. Masz jedną. Tata, kupiłeś tam tego auta? Nie. No na Filipinach mamy już samochód, prawda? Ten czerwony, pamiętasz? Tak. Taki duży, no. Ale ja nie lubię jeździć tego, Czemu nie lubisz? bo mi on się na jedną części na lego ludzik sam ja pamiętałam, co ty powiedziałeś.
Bo ja pamiętałam o taki lekolucik. Wiesz? O, tam jest na górze. I pan pomoże. No. Czas zalewać filary. No, Szarunki zrobione. Trochę dużo wody. no trochę. Wydaje się trochę za rzadkie. No, Ale nie znam się. no, Napiszcie w komentarzu, co myślicie. no, Tam, do kamery. Co byś chciał powiedzieć? nie wiem. Nie wiesz? O, możesz tam powiedzieć na mikrofon. Tak. Do mikrofonu. Na mikrofon. Tu majster bez koszulki. Ten tam stukał, żeby się dobrze ułożyło. To jest Filipina. No tak, to są Filipiny. A tam będzie światło. Oczywiście. Trochę utrudnione przez te zbrojenie, wlewanie tego. O, i znowu z tego samego kąta, prawda? Co? Kolejny filar zalewają. I tam wrzucają. On wrzuca. Bekon tam wrzucają. No bekon. Jak zwiesknie, to będzie taki twardy jak skała. Naprawdę. No, naprawdę. Tam uderzy tamtego. Chyba będzie woda. Tamtego. O, przywieźli nową grupę chyba. Bo starą nie mogli uruchomić. Ale dlaczego? Popsuła się. Albo to jest nowa, albo stara z naprawdę jej wraca. To było serskie. No, było ciężkie. Bo to nie można położyć tamtego, bo to jest ciężkie, bo było tego, a było tamtego. Bo ja wiem tego. Ile zalali tego dnia? 227 dzień. O, jest zalane, widzisz? Zalane do pełna. Na pewno. Ej, to jest głośno. I kolejny dzień, 228 dzień budowy. Tego dnia chyba dużo się nie działo, ja tutaj mam coś napisane. Mam tu ściągę małą. Chyba nic. Pamięć. Jakie zrobi? Jakie ja moje zrobienia? Super. Słońce tam jest, ale tam jest klasa tam. Nie pada. Nikt nic nie robi. Tylko budowają. Właśnie nie budują, bo nie ma, nie widzisz kogoś, nie widać ludzi. Wolne sobie zrobili. I tyle. A dlaczego, to ja nie wiem. To my się skończyły. Bo wiemy tam pan żeby tam naprawił i ja tam idź. Tak tam sprawdzić
na dół. Kolejny dzień, 220 dzień budowy. Tam jest słońce też. To jest Filipina. No tak, słońce świeci. A już potrwają. I to jest dzień bardzo smutny. Wszyscy z plecakami czekają. Ale na co? A on idzie na autobus. Tutaj nasza menadżerka nagrała, jak pracownicy uciekają na inną budowę. To jest normalnie dzień pracujący. Zamiast robić u nas, zostali przewiezieni do Darwin na inną budowę. O, to jest autobus. No to jest taki transport, ciężarówka. A ten tata Uber ma centralista auto leasing. Super. Zabrali grupę na dwie. To wszyscy. Jadą Darwin jest jakieś 20 km od nas od Darwin, niecałe. Jakieś 20 minut drogi. Ale czemu nie robią u nas tylko tam, to nie wiem. To nie jest takie samo. No nie jest to samo. No. I tam jest takie same. To chyba jest takie same. Jest. Ale to nie jest, bo tutaj jest to To kolor. jest niebieskie, a to zielone jest. Nie, to tylko czarne. Tylko czarne. No. I ten jest zielony. I ten nie ma takie same kolor. Kolejny dzień budowy, 231. Dzień na budowie. Glass. Tu już widać, że na pierwszym filarze zdjęli szalunek i na drugim chyba też. To jest obrazki? To? Tak, pokaż. Mogę zdejmować Niebieski, fioletowy. fioletowy. No to jest fioletowy, Klaudii de la Chance. Klaudy? Od kiedy to chmury są fioletowe? Najkowają słońce. Aha. I tam jest, i tam jest ten, a tam jest słońce idą. Jakieś małe te filary mi się wydają. Nie wiem, co oni tutaj robią. Jakiś stelaż pewnie, żeby zamontować ten sufit podwieszany. Zachował se. Oglądamy tam. Jak chcesz rysować, to idź. Idź do swojego pokoju, do Alexa. Ja nie chcę. No to cichutko. Oglądaj tutaj. To tutaj było słońce. Było już nie. Chyba robią stelaż, żeby zamontować sufit podwieszany. Tutaj wysokość sprawdzają. Znaczy ten poziom. Ja zrobię tylko. Co tam? Ricordo video. You want to say hi? No, I find him here. No, you're looking good. Mama, I find this something. Construction site. Mama, do you love Say hi. me? Mama, do you love me? Yeah, I love you. I love you. Like you. Potem sprawdzają jakąś wysokość, ale nie wiem co.
233 dzień budowy. Mama. You're almost done. Tata almost done. Tutaj chyba to jest dzień wypłaty, ale jest problem z wypłatą. Troszeczkę się spóźnia z tego, co słyszałem, dla pracowników i dlatego wszyscy siedzą i nic nie robią. On tylko tam budowa i tamtego też. Tak. A i tutaj macie tych 4, 5 zajmuje się prostowaniem gwoździ. Na Filipinach się nic nie marnuje. Butelkę plastikową wykorzystają, a gwoździ się używa po 1000 razy. Siedzą i prostują gwoździe. You're strengthening the nail. Yeah, but why not buy new? I don't know, they're on budget maybe. Oszczędzają. Zadziałają. They will still use it in the other end. Nothing happened, you know, make the filler, put the cement to the filler, and that's all. No. But you started your gym, baby. But what? Only the whole. Słuchajcie, normalnie za 3 tygodnie mają montować sprzęt u mnie na siłowni, a siłownia jeszcze nie istnieje. Więc zadzwoniłem do firmy, u której zamawiam sprzęt, że przełożyłem na montaż na 15 stycznia. Mam nadzieję, że do 15 stycznia już się wyrobią. Ale no mówię, jestem załamany. Pojechałem na Madagaskar i wszystko się zatrzymało. You know, I changed the assembly, the equipment for 15 January. Ah, yeah. Normally it's 15 December. Yeah. Because they all the time say they will finish at that time. Yes. Mieli skończyć do 15, tak naprawdę do dzisiaj, do 234 dnia na budowie mieli skończyć siłownię. A ona nawet jeszcze nie stoi, nawet nie ma jednej ściany. It's good that the company that you ordered your gym equipment understand the situation. No, it's, you know, it's expensive equipment. Yeah, I saw the list. You have a lot. But It's not all, but it's like Tata, to jest 60%. nasz dom. To jest nasz dom. what if next year it will not finish? We change the company. Change the Tata, jutro idziemy na Filipina. Jutro idziemy na Filipiny za 3 tygodnie. Jutro idziemy na Filipina. Jutro nie. Jeszcze musisz trochę pochodzić do szkoły. To Ale, chyba kolejne filary ale zalane. ja nie chcę. A, czyli wszystkich jeszcze nie zalali. No muszę. musisz jeszcze trochę pochodzić, bo czekamy, mamy już bilety kupione, wiesz? Musimy teraz tylko poczekać na datę, kiedy jest nasz odlot. A, dopiero jeszcze wszystkich filarów nie zalali. A ty? Bye. No, go with mama. Go with mama. Mama, show me something. Lily is worried. Just you just not waking up. Okay. What happened to your Where is the comb? Did you charge it? Chyba ostatni filar zalany. No widzicie, to taka syzyfowa praca. Wszystko ręcznie robią 10 osób i tak naprawdę kilka filarów, te 8 filarów ze wszystkim, no 2,5 tygodnia z robieniem zbrojenia, ze wszystkim jak mniej więcej. Kącik kulinarny, jak zwykle bułeczki, woda, orężada. No ale to tutaj wyłączyłem dźwięk, ale Kuja dziękuję nam, mi i Jerlin, za to, że kupujemy snaki, prawda? A, już wiem, po co było rusztowanie. Żeby hamaki mogli sobie powiesić pod dachem. Tak, no kurczę. To było to.
A teraz mają w ogóle 134 dzień budowy, mają egzamin z umiejętności tutaj budowlanych, prawda? Muszą napisać, odpowiedzieć na kilka pytań i potem będzie taki test, czy dobrze odpowiedzieli na pytania i czy mają dobre umiejętności te budowlane, żeby mogli ich przydzielić do odpowiedniej grupy. Problem w tym, że oni tutaj podsłuchują i się pytają, co, gdzie wpisać. Nie, no żartuję, słuchajcie. To nie wiem do końca co to jest, ale chyba to jest pod kątem ubezpieczenia i czy są zdolni w ogóle do pracy. Bo jak widzicie, tu mamy chyba pielęgniarkę, która robi wywiad z nimi. Tam będą sprawdzali ich wagę, wzrost i jakieś pewnie podstawowe funkcje życiowe. To jakaś rybka do ściskania. Ogólnie głos wyłączyłem, ale fajnie to wygląda. Na budowę przyjeżdżają i tutaj, o, widzisz, wagę przygotowują. No kurczę, jakby do szkoły przyjeżdżali. Wszyscy z kwestionariuszami. Czy się nadają do pracy? Może tak być, że firma ubezpieczeniowa wysyła, prawda? Czy w ogóle mogą pracować i czy są ubezpieczeni? Czy można ich ubezpieczyć? Ale możecie zobaczyć, jak to wygląda, prawda? Jedyna praca tak naprawdę w tym momencie tam. Łowienie ryb, jakieś budowlanka. A wszystko z powodu braku tak naprawdę edukacji. Edukacja jest na bardzo, bardzo niskim poziomie na Filipinach. I ostatni rzut oka na budowę i to, co się zrobili przez te 10 dni. Tak naprawdę 14. Tutaj na apartamentach się nic nie ruszyło, dalej nie zalali pierwszego piętra, nie zrobili wylewki. Zrobili te filary, więc jakiś tam lekki postęp, ale to tyle, nic tak naprawdę. Od tego dnia i koniec. Więc nie ukrywam, że jestem troszeczkę podłamany i mówię, za kilka tygodni tam jedziemy i będę się dowiadywał co i jak to wszystko dalej wygląda. Jeszcze tak naprawdę niecały tydzień temu rozmawiałem z właścicielem firmy, tutaj daję Wam screeny z WhatsAppa. Napisałem good, it's finished in 5 December, to mówiłem, czy będzie skończone 5 grudnia, tutaj odnośnie naszego domu. Napisał nam tak. I kolejny screen z 15 listopada, tam to było 10, z 15 listopada. Cześć, czy nadal uważasz, że nasz dom będzie skończony 5 grudnia 2024? Tak, jesteśmy dobrzy, jestem dobry i jestem w drodze właśnie tam teraz. Ale ja wiem o tym, że to nie będzie skończone. I już mamy dodatkowy koszt, już zarezerwowaliśmy sobie apartament dla naszej rodziny, jak tam przyjedziemy, żebyśmy mieli gdzie spać. Tak naprawdę. No i tyle. No ja będę informował, ale mieliśmy przyjechać na Filipiny teraz już do domu, nie do końca skończonego, taka była umowa, a dom jest stan surowy, otwarty tak naprawdę. Nie ma okien, nie ma nic. Więc nie ma sprzętu, nie ma, no w ogóle zapomnijcie, to jeszcze kurde, tam jest roboty na 2-3 miesiące, żeby ten dom skończyć. Może jak do marca skończą, to będzie dobrze, to już będzie rok od podpisania umowy. Podpisaliśmy na 22 marca kontrakt. Jak skończą do marca, to będę szczęśliwy w tym momencie. Jeszcze wcześniej, jeszcze parę miesięcy, jakby tak jak robili, 20 pracowników robiło jak ma robić, to powinni skończyć to do grudnia. No ale widzicie,
Tutaj huragany, ok. 10 osób na budowie, brakuje materiału, brakuje tego, brakuje tamtego. Gdzie jest problem? Tego się dowiem za parę tygodni. Ale dobra, mniejsza z tym, to jest budowa, jest kontrakt i jakoś to rozwiążę. I na pewno resort będzie skończony na 100%, to jestem tego pewien. Od środy, czyli za 2 dni, zapraszam na odcinki z Madagaskaru. Nie wiem do końca ile ich będzie, bo nie wiem ile materiału mi się udało nagrać. Tak naprawdę mam nadzieję, że na jakieś 3 odcinki będzie materiału, może 4. I widzimy się w następnym vlogu. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny i podajcie odcinek dalej, aby więcej osób oglądało mój kanał, nasz kanał, mój Jerlin. I do zobaczenia. Trzymajcie się.